Siemanko, pozdrawiamy z Azerbejdżanu. Wreszcie po miesiącu u fryzjera. Nawet Paweł. Nawet Paweł bez beretu. Nawet Paweł. Ale patrzcie na furę. Takie auto bym chciał mieć. Serio, ej, tamtą stroną musimy iść. Przekozak. Ty, jakiego ma jelenia tutaj w ogóle? No i jesteśmy na jakimś deptaku. Nawet nie wiedzieliśmy o tym miejscu. Ale ładnie. Idziemy tutaj zobaczyć. Dzisiaj pogoda jest taka, że wieje taki zimny wiatr. Ale i tak lepiej niż w Moskwie oczywiście. Parę osób się mnie pytało w komentarzach, jak to robimy, że z Azerbejdżanu lecimy do Armenii. No bo jak wiadomo, oni mają między sobą taką dużą nienawiść. I wiecie, granice między sobą mają zamknięte, lotów żadnych nie ma między tymi państwami. Po prostu musimy polecieć sobie do Gruzji, tam mamy przesiadkę i z Gruzji dopiero do Armenii. Nie wiem, czy każdy wie, o co chodzi, ale konflikt między nimi jest po prostu na tle Górskiego Karabachu. Górski Karabach, była wojna o Górski Karabach, gdzie naprawdę zginęło dziesiątki tysięcy ludzi. Dodatkowo jeszcze po dwóch stronach jest taka od najmłodszych lat propaganda, że w Armenii mówią, że Azerbejdżan najgorszy, oczywiście i tak dalej, że to wrogowie. Po drugiej stronie to samo już od młodych lat uczą dzieci, że wrogowie. No i tak graniczą ze sobą, no i się bardzo, ale to bardzo nie lubią. Chociaż tak naprawdę, jak jest naprawdę, wolałbym zapytać ludzi, co uważają o tym, normalnych mieszkańców. No bo polityka to jedno, a życie i normalni ludzie to druga sprawa. Z nimi jest masakra, wam powiem. Właśnie się kapnęli, że Dobrze się kapnęliśmy, bo tak to byśmy w ogóle byli w dół. że za godzinkę 30 odlatujemy. A mieliśmy właśnie na obiad iść, no trudno. Trzymajcie kciuki, w ogóle mieliśmy takie farta, bo jesteśmy nieodprawieni. Na lotnisku będziemy za jakieś 30-40 minut. No i przeważnie już 3 godziny albo 4 przed tym nie można się odprawić. Ale na szczęście na tą linię lotniczą się da. Odprawiliśmy się i biegniemy szybko do hotelu. Taksówka już pod nim czeka i lecimy. Żebyśmy zdążyli, bo to były dość drogie bilety. Wszystko na farcie, ale się udało? Udało. Wsiadamy do samolotu zaraz. Ale szczerze, całe szczęście, że było opóźnione. Bo mi się nie udało. Samolot mieliśmy opóźniony. 21 wylatujemy. Ale szybki lot, tutaj tylko 30 minut mamy i jesteśmy na miejscu. Chcemy sobie wynająć samochód i pojeździć, pozwiedzać. Piękne kościoły, tam są piękne rejony. Także plan jest dobry, teraz go trzeba zrealizować. A wiecie, jak to z tymi planami zawsze bywa? Raz się uda, raz się nie uda. Ale ważne, że coś jest przygotowane. Nie, tylko zależy, co nam wynajmą samochód. Bo jeśli nam nie wynajmą, no to będzie trzeba coś innego wykombinować. Ale coś wymyślimy. No i już ogarnięte. Witam w Armenii. 144 kraj na 193, który odwiedziłem. 50. 70 któryś. To jest. To jest okazja, żeby świętować. Nie świętujemy. Dzisiaj mi mija dokładnie, dzisiaj albo wczoraj minęło. Miesiąc bez alko, bez cukru. A mi za miesiąc minie 30 dni, od kiedy nie pijesz. Wow, za miesiąc. Da się? Da się. Dobra, tak. Dobra, no to Dawaj. Yandexa trzeba zamówić. Tak, karty SIM. Jak będziecie mieli do wyboru, czy sobie zamówić eSIM, kupić, czy SIM kartę na lotnisku. Na lotnisku dużo taniej wychodzi, od razu mówię. Pytali, po co byliśmy w Azerbejdżanie. No jak po co? Nakręcić fajne odcinki na kanał Podróże Wojownika. Po to tam byliśmy właśnie. I co, zamawiamy Yandexa. Tutaj nie działa Uber, nie działa Grab, działa Yandex. To samo
co w Rosji. Przyjechał ponad już Yandex. Kosztuje nas 25 zł za pół godziny z lotniska. Tutaj widać, że ceny też będą dobre. Patrz, jakie gablotki mamy zaparkowane przed hotelem. Palmy. Tak wygląda. Ale mamy miejscówkę od razu koło najbardziej znanego miejsca, bo w mieście, bo jest jeszcze bardziej jakieś znane. W ogóle moi koledzy stąd mi załatwili samochód, także będziemy mieć zaraz furę, za 2 godzinki odbieramy. Ruszamy w trasę. Są tu piękne kościoły, które trzeba zobaczyć, piękne jeziora, piękna natura. Także odcinki będą bardzo udane. Widziałem takie posągi, nie mogę sobie przypomnieć gdzie. O, patrzcie, to jest lew zrobiony z opon. No, to jest bardzo ciekawe. Pokrojone. No i powiem wam, że to miasto to tak ciekawie wieczorem może być. Pełno różnych knajpek, takich posiedzenia sobie. Także wieczorem sobie tu przyjdziemy na pewno. Chyba że późno wrócimy, no nie wiadomo kiedy wrócimy, ale raczej przyjdziemy. Tutaj jest Narodowa Opera i Teatr. W Armenii żyje około 3 miliona ludzi, z czego sam 1 milion mieszka właśnie tutaj w stolicy, czyli w Erywaniu. Armenia jako pierwszy kraj na świecie, jako swoją religię narodową przyjęła chrześcijanizm w 301 roku dokładnie. Tutaj tam z góry, gdzie byliśmy, widać Ararat. Znaczy jak jest ładna przejrzystość, bo dzisiaj są chmury na razie, ale później ma być ładnie. Widać Ararat, czyli górę, która znajduje się w sumie w całości w Turcji, ale dla Ormian, dla ludzi stąd jest to święta góra, ponieważ oni wierzą, jest zapisane w Biblii, że właśnie tam zatrzymała się Arka Noego. Dodatkowo jeszcze, oni mają tak inne pismo, inne mają całkowicie, że jak byliśmy w Dagestanie, Paweł kupił sobie Coca-Colę i tam były takie strasznie dziwne literki i my nie mogliśmy w ogóle rozkminić, skąd są te literki, co to w ogóle za kraj i okazało się, że stąd właśnie, że ta Coca-Cola była z Armenii sprowadzana. Kurczę, no fontanna niestety nie działa. Przyszliśmy ją zobaczyć. To działa. Coś tam siura. Teatr. Kinoteatr. Dodatkowo musicie wiedzieć, że miasto Erywań jest jednym z najstarszych miast świata. Jest starsze nawet niż Rzym. To jest taka ciekawostka. I tak jak wam mówiłem, w całej Armenii żyje około 3 milionów ludzi. A co ciekawe, bo 2 razy tyle, czyli 6 milionów Ormian mieszka za granicą. Ogólna populacja jest około 9-10 milionów na całym świecie. Tutaj możecie zobaczyć różowy budynek. Tutaj właśnie wiele budynków jest budowanych właśnie ze skały wulkanicznej o różowym zabarwieniu. Dlatego mówi się na Ararat, że jest różowym miastem. No i przyszliśmy teraz na Plac Republiki w Erywaniu.
ogóle jak przyjdziecie sobie na ten plac tutaj, możecie zobaczyć, bardzo dużo samochodów stoi i ludzie się ogłaszają, że albo wynajmą samochód, albo możecie wynająć sobie samochód z kierowcą, żeby na wycieczki gdzieś was zawiózł, pokazać wam te wszystkie ładne miejsca, które tutaj są. Myślę, że bardzo spoko opcja. My akurat będziemy mieli samochód, także nie będziemy z tego korzystać, ale dla kogoś, kto nie chce brać auta, możecie takie coś znaleźć. Nie musicie iść do żadnego biura podróży i kombinować. Pablo, jak Ci się podoba miasto, mi powiedz? Na razie w porównaniu do innych to nie ma szału. No w porównaniu do innych, ale ogólnie ładne miasto. Ale to tutaj jest fajne. Ten plac jest tutaj bardzo ładny, tutaj macie Mariota. Wyobraźcie sobie jakie ceny w nim. Baku teraz mało co mi się będzie podobało. No Baku jest bardzo rozwinięte, to wiesz, no też ogólnie. Nie wiem czy dalej to jest, ale jeszcze do niedawna, ale chyba już nie, bo chyba w 2023 się skończyło to, ale ogólnie oni byli w stanie wojny cały czas z Azerbejdżanem, czyli Armenia z Azerbejdżanem, właśnie o Górski Karabach, tak jak wam mówiłem na początku tego odcinka. No i jak celnik zobaczył pieczątki, to od razu, po co tam byliście? No jak po co? Pozwiedzać. No ale zapytać musieli, no wiadomo, no. Jeśli jeden kraj jest z drugim w stanie wojny, a wy praktycznie z niego przylatujecie, bo mieliśmy tylko przesiadkę, no to wiecie, no to mogą pytać. Mi tam się bardzo podoba. Fajne miasto. Wiadomo, jeszcze mamy dużo do zobaczenia i w ogóle w najbliższym... Chyba zostajemy w ogóle dzień dłużej, stwierdziliśmy, bo nie dostaliśmy zezwolenia, żeby do Abchazji wjechać. Powinno już dzisiaj przyjść, a jest piątek, jeśli dzisiaj nie przyjdzie, to przez sobotę, niedzielę nie przyjdzie, a w niedzielę mieliśmy być w Abchazji. I stwierdziliśmy, że chyba sobie zostaniemy jeden dzień dłużej tutaj właśnie. No bo jak zobaczyliśmy, co mamy do zobaczenia w tej Armenii i jeszcze mamy samochód dodatkowo, no to już fajnie to wykorzystać. Znaczy ogólnie w Gruzji też mamy samochód, ale w Gruzji będziemy mieli dużo więcej czasu, także chyba jeden dzień zostaniemy tu dłużej, a tam sobie jeden odejmiemy. O, a patrz na wejściu, sierpi młot. Fajnie to jest w tym mieście, jest pomieszanie takich starych budynków, które naprawdę widać, że mają swoje lata, z tymi bardziej nowoczesnymi. Fajne w mieście jest to, co kawałek można się wody napić. Przyszliśmy teraz na Vernissage Market. O, szachy. Szachy w tym kraju coś tak popularne. Ej, takich szachów jeszcze nie widziałem nigdy. Tutaj w szkole podobno dzieci uczą grać w szachy. Ty, ale nie widziałem jeszcze takich szachów, serio. No, szachy to naprawdę coś więcej w Armenii niż tylko zwykłe szachy. Patrzcie, jakie w ogóle piękne one tu są. Szachy tutaj w Armenii od 2011 roku są obowiązkowym przedmiotem w szkole dla dzieci od 6 do 8 lat. A dlaczego? Dlatego, że uczą myślenia. I powiem wam, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, no bo oni tu podchodzą do tego, że taka nauka gry w szachy, takie granie w szachy pomaga myśleć i to naprawdę myśleć logicznie, pomaga w cierpliwości i w podejmowaniu strategicznych decyzji i w ogóle w podejmowaniu decyzji. To jest ciekawe. Ja w ogóle nigdy nie potrafiłem grać w szachy. Nigdy się nie nauczyłem. Kiedyś się chciałem nauczyć, ale jakoś mi to nie wyszło. Ale polo gra całkiem spoko podobno. Może mnie kiedyś nauczy, jak będzie w Tajlandii, jak przyjedzie na Muay Thai Camp. W ogóle
to zapraszamy Was serdecznie na kolejne części obozu Nagmoy Camp. Tak jest. 11 do 25 stycznia i 8 do 22 luty. Dokładnie Tak, moje Camp 16 i 17. Będzie oficjalnie, już pewnie jest ogłoszone. No już jak oficjalnie, oglądacie bo te zaraz odcinki, wyjdzie. to już są na naszych Instagramach, czyli Paweł Muay Thai Fighter, Parter. Paweł Muay Thai Parter. Tak. Parter to jest wersja Z Dagestanu. No. Trochę stujeczki i trochę parteru. Tak. I podróże wojownika YouTube, zobaczycie tam. W ogóle wejdźcie sobie na Nagmoy, podłoga camp i tam zobaczycie też całe ogłoszenia, albo po prostu www.nagmoycamp.com. Można się już zapisywać spokojnie. Pamiętajcie, że jest Styczeń się wyprzedaje. Tak. styczeń i luty się wyprzedają po prostu najszybciej jak to się da. Kolejny będzie oczywiście też koniec marca, początek W tym kwietnia. roku mamy tylko 3 obozy, także będzie ilość osób ograniczona bardzo. Bardzo, także polecamy się zapisywać, bo kto pierwszy, ten lepszy. Drewniane zegarki są ciekawe, gdzieś to już kiedyś widziałem. No, zamiast Rolexa jak każdy, to sobie kupić drewniany. Drewniane, no ciekawe. Piecyki, Koza. mini koza właśnie, no. Tu podgrzewasz kielone na przykład. Ciepłą wódeczkę. Elegancko, A tam bimberek. elegancko. Patrz jaki skatepark. To w sumie tak przyszliśmy zobaczyć ten kościół z tyłu, a nie skatepark, ale fajnie wygląda na jego tle. No, a jest to katedra świętego Grzegorza. No, ładnie. Jakiś żyrandol wielki. Można papierosami handlować tam nie. A mamy godzinkę czasu drogi i będziemy nad jeziorem i zaczynamy zwiedzanką. Ładne rzeczy zobaczycie. No i dobra, to jechaliśmy na miejsce, jechaliśmy ponad godzinkę. Jesteśmy teraz tak, w miejscowości Sevan, nad jeziorem Sevan, na wzgórzu Sevan. W obszarze Sevan. Serio? Województwo Tu wszystko nazywa się Sevan. Patrzcie, my idziemy jakąś drogą, a wszystko idzie z boku. Ale spoko, damy radę. I zaczynamy nasze pierwsze zwiedzanko. Takiego kościółka. O, a tu jest w sumie drugi kościółek, to tam też możemy iść. Może chodźmy najpierw tam zobaczyć, bo to jest... Czy nie? Chodźcie, zobaczymy tam. I zaraz wejdziemy na górę. Sorry, my nie jesteśmy na wzgórzu Sevan, tylko na wyspie Sevan. Już jeszcze lepiej. Tutaj pierwszy kościółek, który się nazywa Saint Jacob. Saint Jacob. Sevan. Sevan? Nie, akurat ten się nie nazywa Sevan. Ten się nazywa Saint Jacob Armenian Chapel. O, kościół świętego Jakuba. Idziemy właśnie Sevan Stairs, żeby zobaczyć Sevan Car. I Sevan. Chłopaki teraz wchodzą na Sevan Hill. Seven gas pipe. Seven gas pipe. Właśnie rozkminiamy, dlaczego tutaj rury idą właśnie na zewnątrz, wszystkie zgadza. A w jakim to jeszcze było? A, tam w Dagestanie i tak dalej też tak te rury szły. No i dobra, zaczynamy pokaz, pokazywać Wam jeden z pięknych klasztorów, które dzisiaj zobaczymy. Sevan Wang się nazywa, Sevan oczywiście na początku, wiadomo i nie żartuję teraz, tylko naprawdę. Co ciekawego musicie o nim wiedzieć. No przede wszystkim to, że to jest jeden z najważniejszych takich miejsc kultu religijnego i zabytek tutaj w tej Armenii. Bardzo popularny. Zbudowany jest w IX wieku, w 1874 roku. Znaczy wtedy go ukończyli. Ukończyli budowlę. Trochę lat ma. Zaraz wejdziemy tam wyżej na jakiś punkcik, żeby go ładnie było można pokazać. To Wam pokażę. Co ciekawego, że ten klasztor jest jednym z najbardziej
odwiedzanych miejsc właśnie w Armenii, najbardziej popularnych. Seven Horse and Seven Boys. Jeszcze nie sprecyzowałem. Było napisane Seven Island, ale to jest półwysep, to nie jest wyspa. To jest po prostu taki wystający cypel. Taka ciekawostka i to naprawdę bardzo fajna ciekawostka na temat tego klasztoru, to on kiedyś znajdował się na wyspie, ale po prostu za czasów Związku Radzieckiego obniżyli poziom jeziora tutaj, no i jest teraz na półwyspie. Tam możecie zobaczyć, tu woda, a my jesteśmy na półwyspie. Ciekawe to musiało wyglądać, jak to było właśnie na samej wyspie. Widziałem takie miejsca, choćby był taki też piękny klasztor na Słowenii, na jeziorze tam. Coś cudownego. To tu pewnie też to pięknie wyglądało. I tak pięknie wygląda oczywiście, ale było jeszcze lepiej. Ty, tu chyba można wejść do tego klasztoru. Idziemy zobaczyć. Tak, można. Świetnie, dobra. No to zaraz Wam jeszcze pokażemy, jak tutaj w środku wygląda. Jak to ma 1200 lat? No bo ten kościół ma 1200. No, jeszcze pójdziemy tutaj do drugiej części, zobaczyć do środka. No, jakiś ślub był akurat w środku. Ciekawie. Krótka przerwa w zwiedzaniu. Idziemy sobie coś zjeść. No i witamy w ośrodku czasowym Sevan. Witamy w ośrodku czasowym Sevan. Mamy dla Państwa to, co zawsze w takich miejscach, czyli wszystko. Zaczynamy testować smaki Armenii, moi drodzy. Za to Paweł nie wybaczy. Tutaj mamy chorowac, czyli ormiański szaszłyk. Elegancki w boczku. Do tego lawasz, czyli placek, który jest typowo też tutaj wypiekany. Później mamy dostać jeszcze, zresztą to dostaniemy później, to zobaczycie. Spróbujemy, jak smakuje. Jak się Paweł krzywi, jak zielenina widzi. Człowieku, bardzo dobrze przyprawiona. Oho, kozak, nie? Tutaj wjechały dolma, czyli gołąbki po ormiańsku. To jest taki nasz gołąbek, tylko w liściu winogrona, w środku ryż i mięso, przyprawy. Możecie zobaczyć lawasz, jak wygląda. Lawasz to jest taki placek wypiekany tutaj, a to po prostu tak pysznie doprawione. Mega. Szybki teścik. No, jadłem to już dużo razy. No dobra, no. Gołąbki, tylko u nas się daje kapustę, a tu się daje liście winogrona. No i dobra, przejdźmy do klasztoru Kacharis. Możecie zobaczyć, jak ładnie wygląda.
Legenda głosi, że to klasztor zbudowany na przełomie XI-XIII wieku mniej więcej. No i z ciekawostek o tym klasztorze to jest to, że to był jeden z najpiękniejszych i najważniejszych kompleksów klasztornych. Tutaj w Armenii właśnie 60 km mniej więcej od Erywania. Jest napisane, wiesz co tu pisze, Paweł? Znaczy jest napisane, że zwiedzanie tego klasztoru może zająć godzinę do 2. Czego? Nie, ale to jest naprawdę piękne, to te rzeźby w kamieniu. To wygląda naprawdę mega. Patrz, jakie to są szczegóły zrobione. To jest wszystko wyłupane w kamieniu. Dobra, pójdę zobaczyć do środka jeszcze. Oczywiście nie poświęcę tu. Aha, nie można nagrywać. Tak wygląda. Pójdę jeszcze tutaj, zobaczę szybko. Aha, ale tu chyba nie ma nic. O, to są tylko w tych ich języku. No i właśnie zwiedzanie Armenii to troszkę tak wygląda, że te wszystkie najpiękniejsze miejsca, takie, które bardzo warto zobaczyć, te, które mają ponad 1000 lat na przykład, no to są głównie właśnie kościoły, ze względu na to, że ten kraj, no tutaj mówię, no pierwszy przyjął właśnie jako religię państwową, narodową, właśnie przyjął to chrześcijaństwo. Także te kościoły dla nich są to na pewno bardzo, bardzo ważne. I jak jechałem tutaj do Armenii, to ktoś mi mówił właśnie, że że tutaj w Armenii to głównie się kościoły zwiedza. Ja mówię, kurde, kościoły? Może nie być za bardzo ciekawe. Ale nie sprawdziłem wcześniej, co to za kościoły. I jak przyjechałem, to sprawdziłem. Jest naprawdę świetne. W ogóle to autko mamy dzięki Gracjanowi i Armanowi, także dzięki chłopaki, dzięki wielkie za ogarnięcie. Bardzo, ale to bardzo się przydało. Przyjechaliśmy właśnie pod pomnik tutaj po wojnie 41 do 45 i jest straszny widok. Tutaj są, wiecie, nagrobki różne, jest czołg, który stoi. Przed chwilą właśnie stąd wychodził taki starszy pan, taki naprawdę bardzo, bardzo, że brzydko mi powiedzieć, no stary. I płakał, wycierał łzy. Także pewnie coś jest związane tu z jego rodziną. Strasznie przykry widok to był. Żeby się smutno zrobiło. No. To jest krówka. No tutaj tak całkiem przypadkiem przyjechaliśmy. Nie, w przypadku. Musiało tak być. Musiało tak być, że akurat tu przyjechaliśmy. Droga nie jest tu lekka, żeby jechać. Przed chwilą zahaczyliśmy tak pod dwoziem, że szok. No ale cóż, widoki są piękne. No i dojechaliśmy do Garni. I teraz tutaj mamy parę miejscówek fajnych na miejscu. Jakiś kanion, później jakiś kościół, coś tam jeszcze, klasztor. Zaraz wszystko zobaczycie. Dobra, przyjechaliśmy teraz. Truskawki też takie dobre? Ale sztos. Przed maliny, przepyszne owoce. Tutaj jest świątynia taka duża, jest muzeum. Ogólnie w greckim stylu wygląda. Chlebki. No i właśnie przyjechaliśmy do kolejnej atrakcji. Pomyślcie sobie, świątynia w Garni jest z I wieku naszej ery. Ona ma 2000 lat.
jest jedyną, ostatnią taką zachowaną świątynią, ponieważ resztę wszystko rozwalili, bo były pogańskie. Jak w 301 roku, jak chrześcijanin tu wszedł na te tereny, wszystkie były rozwalone, a ta przetrwała. Ona jest typowo zbudowana w takim właśnie stylu grecko-rzymskim. Wybudowali ją dokładnie, podobno, w 77 roku naszej ery. To pewnie składali ofiary. Jak tutaj ten gościu, co to budował, to ku czci jakiegoś Boga Słońca, to na bank tu ofiary były składane. No i popatrzcie, jakie piękne góry. No ale tam lecą imprezkę. To jest kanion na dole. To też będziemy szli. Może nie tu całkiem, ale gdzieś tam. Patrzcie, jak tu mają chałupkę sobie. Taka tam skromna. Widoczkiem. No i popatrzcie, że to jest z drugiej strony. Jaki cudowny widok na górę. I na dolinę. I na kanion. Jak go dziwnie gada. Dziwny ten język. O, ziemię są można kupić na dole. Jest kurczak. O. Kolejna miejscówka, Symphony of the Stones. Zaraz zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Chyba takiego jeszcze czegoś nigdy w życiu nie widziałem. Musimy zejść na dół i zaraz się zacznie. Piękna formacja skalna. Popatrzcie, jak to wygląda. Widzieliście kiedyś takie coś? Bo ja nigdy. Ale dziwne te skały. No to jest coś naprawdę wyjątkowego. Trzeba przyznać. Dziwne, co? No nigdy nie widziałem takiego czegoś. Normalnie jakby słupy takie ustawione, jeden koło drugiego. Na Islandii jak będziecie teraz? Idzie takie echo tutaj, jakby tu gdzieś ta rzeka przepływa. No tu jest, wiadomo, ale tu tak się odbija. Niesamowite to jest, naprawdę w ogóle ile jaskółek tu jest. Ale świat jest niesamowity. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła w tej podróży, bo nigdy wcześniej nie widziałem takiego czegoś. No, Armenia dostaje ode mnie bardzo pozytywną opinię, że warto odwiedzić. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was takie coś wie. I nie mówi, że tutaj, bo jak tutaj byliście, no to widzieliście, no wiadomo. Ale czy ktokolwiek gdzieś na świecie z Was już takie coś widział? Bo ja byłem naprawdę... Trochę widziałem, ale takiego czegoś jeszcze nie. Popatrzcie na przykład tutaj. To wygląda jak jeden ułożony na drugim po prostu. Ale to jest dziwne. Ty, a patera, kola, pata. No, to nie jest normalne. Niesamowite. Dlaczego nazywa się to Symfonia Kamieniów? Uważają, że to wygląda jak takie organy symfoniczne. I w ogóle, skąd to się tutaj takie coś wzięło? To też jest ciekawe. No to nie wygląda za bezpiecznie. Podobno miliony lat temu lawa wulkaniczna warstwa po warstwie utworzyła takie sześciokąty albo czterokąty, ale po prostu w takie słupy. I stąd się to tutaj wzięło.
Niesamowite. O, z tej strony jest jeszcze mocniejsze. Woda ze źródełka sobie tutaj wypływa. Patrzcie. No i dobra, pierwszy dzień w Armenii za nami, także dziękuję bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, ponieważ wielu z Was jeszcze tego nie robi. A moim celem jest 1 000 000. Zapraszam na kolejny odcinek z Armenii. Zabieramy Was w kolejne piękne miejsca. Wczoraj byliśmy na północy, dzisiaj pojedziemy na południe. Także będzie coś nowego, coś ciekawego. Wbijajcie. Pozdro.